Przygotowałem dla Was specjalną mapę, którą możecie pobrać z linku w opisie i od razu wskoczyć do nauki Blendera, jakbyście grali w znaną grę. I na końcu tego poradnika stworzycie swój pierwszy domek nie w Minecrafcie, ale w Blenderze. I nie będziecie musieli zbierać materiałów, dlatego możecie go zrobić od razu z bloków diamentu, a nie z dirta. Po pobraniu rozpakowywujecie folder i uruchamiacie plik Blend. W momencie, jak go uruchomicie, Wasza scena powinna wyglądać mniej więcej w ten sposób. I jeśli tak jest, to jesteśmy gotowi zacząć od takich absolutnych podstaw. Jeżeli już je znacie, to przygotowałem specjalnie rozdziały w tym filmie, więc możecie przewinąć do tego rozdziału, który Was interesuje. Większość ruszania kamerą wykonujemy przy użyciu myszki, nie tak jak w grach, czyli te WASD. Kliknijcie środkowy przycisk myszy, przytrzymajcie go i poruszajcie myszką. Teraz zacznijmy od trzymania Shift na klawiaturze i kliknijmy znowu ten środkowy przycisk myszy i poruszajmy myszką. Zobaczcie, że teraz poruszamy się, ale nie już wokół jakiegoś punktu, tylko tak bardziej płasko. Na koniec użyjmy scrolla myszki, żeby przybliżyć i oddalić. Przybliżamy się tam, gdzie celujemy myszką. Rozumiem, że może to dla Was wydawać się nieintuicyjne, ale naprawdę nie zrażajcie się, bo przygotowałem sposoby, żeby Wam to znacznie ułatwić. Zacznijmy od takiej szybkiej rozgrzeweczki. Spróbujmy wylądować na górze tego drzewa. Czyli z Shiftem przesuwamy się trochę wyżej i teraz scrollem próbujemy wylądować w ten sposób. Dobra, możemy oddalić. Teraz przedstawię Wam świętą trójcę edytowania obiektów w Blenderze. Zaznaczmy tą skrzynię tutaj. Robimy to jak w każdym programie świata, czyli lewym przyciskiem myszy zaznaczamy obiekt. Kliknijcie G na klawiaturze i poruszajcie myszką. Zobaczycie, co się stanie. Po kliknięciu G możemy przesuwać nasz obiekt. Kliknijmy prawy przycisk myszy. To sprawi, że nasza akcja się anuluje. Ale jeszcze raz kliknijmy G, poruszajmy. I teraz lewy przycisk myszy sprawia, że akceptujemy naszą akcję i skrzynia przesuwa nam się. Możemy kliknąć Ctrl Z, żeby cofnąć do poprzedniego stanu. Jeżeli dłużej byście tak poprzesuwali obiekty właśnie tym sposobem, zobaczylibyście, że to jest bardzo niewygodny sposób, bo nasz ekran jest 2D, a edytujemy obiekty w 3D. Więc nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, gdzie chcemy, żeby nasz obiekt się przemieścił. Do tego służy nam sprytna sztuczka. Zobaczcie, że w prawym górnym rogu macie osie, takie same dokładnie jak macie na lekcjach matematyki. Czyli X, Y i ta Z jako trzeci wymiar. Możemy to wykorzystać i przemieszczać obiekt tylko po tych osiach. Dlatego kliknijmy G i teraz po kliknięciu G kliknijmy na przykład na klawiaturze X. Dzięki temu nasz obiekt będzie się poruszał tylko po osi X. To samo możemy zrobić z osią Y, klikając Y, albo Z, klikając Z. Prawy przycisk myszy, żeby anulować akcję. Możemy też poruszać się po dwóch osiach jednocześnie. Klikając G, znowu zaczynamy od tego samego i możemy kliknąć Shift Z. Dzięki temu będziemy mogli poruszać się po wszystkich osiach oprócz osi Z, czyli w tym przypadku X i Y. To samo możemy zrobić z innymi osiami. Shift Y, będziemy poruszać się po wszystkich osiach oprócz Y. To samo z X-em. Dobra, już wiecie, jak poruszać obiektami, czyli ten przycisk G na klawiaturze. Kolejnym klawiszem, który bardzo dużo robi w Blenderze, jest klawisz S na klawiaturze. Mając zaznaczony obiekt, kliknijcie S i poruszajcie myszką. Widzicie, że możecie powiększać albo pomniejszać naszą skrzynię w tym przypadku. Kliknijmy prawy przycisk myszy, znowu on anuluje akcję, ale znowu klikając S i lewy przycisk myszy widzicie, że ta skrzynia nam się powiększyła. Ctrl Z, żeby cofnąć. Możecie też zauważyć, że szybkość, z jaką obiekt się powiększa, jest zależna od tego, jak blisko środka będziecie mieli myszkę w momencie kliknięcia S. Czyli jak kliknę tutaj, będąc prawie na środku, zobaczcie, że ledwo co przesunę myszkę i od razu skrzynia robi się gigantyczna, a jak będę bardzo daleko, widzicie, że mam większą dokładność. I tutaj to, co już się nauczyliście, działa tak samo jak w przypadku przesuwania obiektu, więc możemy kliknąć S i X
I dzięki temu będziemy powiększać skrzynię tylko po osi X. To samo z Y i Z. Prawy przycisk, żeby anulować. I ostatnią częścią trójcy to przycisk na klawiaturze R. On sprawia, że możemy rotować naszym obiektem. Znowu prawy przycisk myszy anuluje, lewy akceptuje i klikając R i później X rotujemy po osi X, Z i Y. Dużo się mówi o tym, że narzędzia Blendera są skomplikowane, ale tak naprawdę używa się ciągle tych samych. Skomplikowana jest ta wyobraźnia przestrzenna. Zaraz przejdziemy do obiecanego budowania domku, ale jeszcze szybkie powtórzenie. Spróbujmy ściąć te drzewo tutaj, które mamy na mapie. Czyli łapiemy za jakiś jeden z obiektów, przesuwamy go. Łapiemy za kolejny, przesuwamy. Tutaj musimy się trochę schylić, żeby tą część wziąć. Porozrzucamy sobie te bloczki po mapie. Możemy je poobracać. I jeszcze chyba tam jakiś został w górze. Hop, G. Wciągamy na dół. Dobra, rozmontowaliście pierwsze drzewo. Czyli po zniszczeniu drzewa jesteśmy gotowi na budowanie naszego pierwszego domku. Przygotowałem do tego specjalną mapę. W prawym górnym rogu znajdziecie taki stożek z kulą. Rozwijacie go i klikacie budowanie domku. Tutaj zobaczycie, że będzie mapa z gotowymi blokami. Możecie ich użyć do zbudowania czegokolwiek będziecie chcieli. Jeszcze tylko taka mała rzecz, że jeżeli byście złapali jakiś obiekt i go po prostu wzięli, no to szybko by wam się skończył. Chcemy więcej drewna użyć. Dlatego klikamy skrót klawiszowy Alt-D. Wtedy obiekt nam się po prostu skopiuje. Usunę go, bo nie jest nam potrzebny. Klikamy Delete na klawiaturze. I zbudujmy portal do Netheru. Łapiemy obsydian. I Alt-D kopiujemy go tak jak trzeba. Dobra. Mamy portal do Netheru i teraz wam pokażę, bo jedna rzecz może być dla was frustrująca i jest zawsze dla początkujących. Widzicie, że w Blenderze jak się obracamy, no to na przykład tutaj nie mogę przybliżyć już bardziej. Czasem kamera po prostu nam się blokuje. To jest bardziej złożony problem, ale przychodzę z rozwiązaniem. Jeżeli chcecie przybliżyć się na dowolny obiekt i tym samym zresetować właśnie ten ruch kamery tutaj dziwny, zaznaczycie ten obiekt i na waszym numpadzie na klawiaturze, czyli tej bocznej klawiaturze, klikacie kropkę. Problem jest taki, że nie każdy ma dostęp do numpada i jest to takie bardzo niefortunne miejsce, żeby ustawić ten skrót klawiszowy. I dlatego mam dla was skrypt, który zmienia wam tą kropkę na Q na klawiaturze. Żeby go uruchomić, wchodzimy tutaj wyżej w scripting. Upewniamy się, że mamy zmiana skrótu klawiszowego tutaj i klikamy Run Script. Czyli ten przycisk play tutaj. Po jednokrotnym kliknięciu po prostu macie zaznaczony obiekt, klikacie Q i on się nam przybliża. I dzięki temu zobaczycie, że o wiele łatwiej wam będzie pracować. Po prostu jak wam się kamera jakoś dziwnie ustawi, w jakimś momencie klikamy Q i mamy ją zresetowaną. Dobra, zbudujmy nasz pierwszy szałas. Ja bym chciał zacząć od wypełnienia takiego pola trawy, więc weźmiemy jeden blok trawy, przesuniemy go tutaj i chciałbym, żeby to był kwadrat 5 na 5. Żeby zrobić kwadrat 5 na 5 bym musiał te Alt-D klikać 25 razy. Tego nam się nie chce, dlatego szybko wam pokażę sposób, jak automatycznie wypełnić ten kwadrat. Po prawej stronie widzicie, że macie dużo tutaj ikonek. Nas interesuje ten klucz francuski, niebieski. Później klikamy Add Modifier, Search i tutaj wyszukujemy Array. Wybieramy go. Widzicie, że nam ta trawa zduplikowała się trzykrotnie. Jeżeli chcecie zwiększyć ilość duplikacji, możecie tutaj te count przesunąć do dowolnej liczby. No ale póki co mamy tylko linię, więc znowu klikamy Add Modifier, Search i Array. OK, i teraz mamy jeszcze dłuższą linię. Trochę tego nie chcemy, bo nam się zduplikowało znowu po tej osi, w tym przypadku X. Chcielibyśmy, żeby
duplikacja była właśnie po tej osi x1, a druga nam przesunęła to jeszcze tyle samo razy po osi, w tym przypadku y. Dlatego tutaj widzicie, że zjeżdżamy sobie niżej, bo to jest ten pierwszy array, który dodaliśmy. Tutaj niżej jest drugi. Offset x wpisujemy 0 i offset y wpisujemy 1. Teraz możemy te count zwiększyć i widzicie, że mamy całkowitą kontrolę nad tym kwadratem. Ok, ładny wstęp. Możemy jeszcze tą trawę tutaj gdzieś porozrzucać. To jest moment, w którym możecie budować absolutnie cokolwiek chcecie. Dobra, i ja zbuduję sobie szałasik z diamentów. O, znowu kamera mi się zablokowała, kliknę moje Q. Jak widzicie, podstawy Blendera to głównie skróty klawiszowe, dlatego na mojej stronie macie za darmo listę wszystkich skrótów z takimi oto właśnie animacjami ułatwiającymi zapamiętanie. Ten poradnik to jedna z 2 darmowych części mojego kursu Blendera dla młodzieży. W ramach niego stworzycie 5 innych, znanych Wam pewnie modeli i całość zakończycie Waszą pierwszą animacją 3D. Każdy etap przygotowany jest tak, żeby w zabawowy sposób uczył Was innej części Blendera. Dodaję też pełno materiałów, które zmotywują Was do nauki. Jestem mega dumny z tego kursu, dlatego zachęcam do sprawdzenia.